Kochani, chyba zaczynamy i przejdę do tego, żeby na naszym live dzisiaj opowiedzieć trochę na temat tego, czym jest konflikt w biologii totalnej, jak my go rozwiązujemy, jak my go rozpatrujemy, jak my go widzimy, bo napisałam takiego posta ostatnio w odpowiedzi na prośbę jednej z naszych uczestniczek, takiej bardzo zaangażowanej osoby, która często pisze komentarze pod naszymi postami tutaj na Facebooku, na fanpage'u, czasem pisze do mnie też na Messengerze i właśnie powiedziała: Madzia, no tak często używasz tego słowa konflikt, ale może byś wyjaśniła, czy jest jakaś definicja z poziomu biologii totalnej, którą ty się posługujesz, czy biologia totalna ma swoją definicję na to? I pomyślałam tak, trzeba napisać posta osobnego, że to jest coś więcej niż tylko komentarz do takiego posta i macie ten tekst sprzed 4 dni, on chyba poszedł w niedzielę i możecie sobie do tego tekstu wrócić, zajrzeć. Myślę, że jest dość obszerny i że w taki bardzo logiczny sposób wyjaśnia, czym jest konflikt, ale tutaj chciałabym to jeszcze rozwinąć, bo pojawiły się pod spodem jeszcze nowe pytania, bardzo dobre pytania, mądre pytania, które pokazują, że myślicie, które pokazują, że śledzicie to, co się dzieje w biologii totalnej, że chcecie też łączyć tą wiedzę, którą macie z innych metod albo z książek czy z jakichś innych źródeł z tym, co tutaj u mnie, albo co z biologii totalnej. I ja bardzo sobie to cenię i bardzo cenię sobie takiego inteligentnego odbiorcę, więc chętnie się do tego wszystkiego odniosę. Ale ponieważ mogą być tutaj takie osoby, które jeszcze z tym postem się nie zapoznały, to po prostu podsumujmy sobie i powiedzmy sobie, że samej takiej definicji per se, którą ja mogłabym wyczytać, tak jak z Wikipedii, to na temat konfliktu nie ma, ale jest dość prosto powiedzieć, że konfliktem nazwiemy wszystko to, co będzie wywoływać w nas reakcje, na które nie byliśmy gotowi. To jest rozmowa na temat bodźców, które trafiają do nas ze środowiska zewnętrznego czy z wewnętrznego. To zobaczcie, jaka jest ciekawostka i tutaj już jest rozwinięcie w stosunku do posta, że te bodźce, które my odbieramy, to mogą być bodźce zewnętrzne, które do nas trafiają, ale to mogą być też bodźce z wewnątrz, które nas konfliktują. To, że bodźce z zewnątrz mogą nas konfliktować, to my rozumiemy, bo to może być wysoka temperatura i jak jest nam za gorąco, nie wiem, w saunie czy na słońcu, to oczywiście będzie to wywoływało jakieś konflikty w nas. Jak jest za wysoka wilgotność, czy za niska, tak samo, czy jak to będą jakieś związki chemiczne w powietrzu, bo patrzymy sobie na różne parametry, na parametry fizyczne, parametry chemiczne, parametry biologiczne, czy jakaś obecność patogenów, czy pasożytów, rozumiecie, to wszystko są bodźce, to wszystko będzie właśnie gdzieś wymagało od nas reakcji na bodziec. Bodźce, które padają ze środowiska, one wymuszają na nas pewną reakcję. I choroba jest reakcją. Pewne zjawiska w naszym życiu, zdarzenia, sposób budowania relacji międzyludzkich, to jest właśnie reagowanie na te bodźce, które tutaj trafiają. I teraz my często myślimy, że choroba wydarza się pod wpływem tych bodźców, pod wpływem tych faktów, ale prawda jest taka, że nie, bo co my wiemy już tutaj jako ci, którzy studiują biologię totalną od dawna, że elementem pośrednim między bodźcem a reakcją jest co? Jest emocja. I my tak zareagujemy, jaka emocja powstanie pod wpływem tego bodźca. Innymi słowy, pada bodziec, wywołuje w nas pewne emocje, a to nas kieruje do zareagowania w taki czy w inny sposób. I teraz zobaczcie, ten bodziec może padać z zewnątrz, bo to może być jakieś słowo od innego człowieka, to może być to, że ktoś nam nadepnie na odcisk w autobusie, to może być bodziec właśnie czy fizyczny, czy psychiczny, czy emocjonalny. Na różnych płaszczyznach te bodźce padają i oczywiście, gdyby chcieć rozwijać tutaj to poza metodę biologii totalnej, poza metodą biologii totalnej, dobrze powiedziałam, to pójdziemy też w te aspekty duchowe, w te aspekty energetyczne, bo ja nie wykluczam też, że różne bodźce płynące z tamtych poziomów będą nas również mogły konfliktować. Jednak w biologii totalnej o tym nie rozmawiamy i się tym nie zajmujemy, to pamiętacie. Ale kto chce, niech sobie to poszerza oczywiście. Ale też bierzemy pod uwagę te bodźce wewnętrzne. Bo zobaczcie, czasem jest tak, że burczy nam w brzuchu, czasem jest tak, że odczuwamy jakiś ból i to jest to, co buduje w nas konflikt. Ciekawostka jest taka, że tak naprawdę, że burczy nam w brzuchu albo że nas boli brzuch, to jest już przejaw jakiegoś konfliktu, który wydarzył się wcześniej, bo inaczej dlaczego miałoby się to dziać? Choć oczywiście ktoś powie, że
A może to normalne, że nam czasem burczy w brzuchu, normalne, że nas czasem coś zaboli. Okej, normalne, ale to nie znaczy, że to o niczym nie mówi. O czymś to mówi. A jeżeli o czymś mówi, to w świetle biologii totalnej powiemy, że powstał jakiś konflikt. On może być oczywiście większy lub mniejszy, ale jest. I odpowiedź z ciała jest odpowiedzią na ten konflikt. To tutaj mam nadzieję, że się rozumiemy. Więc teraz to, że mamy taką odpowiedź z wewnątrz, to jest jakby reakcja naszego ciała na jakiś uprzedni konflikt, ale jednocześnie może to wywoływać konflikt wtórny, ponieważ kiedy nas boli, to my wchodzimy w konflikty wtórne, bo nie akceptujemy bólu, bo chcemy to wyprzeć, bo chcemy to przyspieszyć, żeby już nie bolało, żeby już przeszło, żeby już minęło. I rozumiecie, czasem właśnie jest tak, że te bodźce płynące z wewnątrz, to, że ktoś się dowiaduje, że ma pasożyty na przykład, czy to, że dostaje jakąś diagnozę poważnej choroby, może go nic nie boli, może nic nie czuje, ale wie, co tam jest w środku. To są właśnie też informacje, to są bodźce, które płyną ze środowiska wewnętrznego. Oczywiście możemy mówić też o innych bodźcach niż fizyczne. Możemy mówić o bodźcach emocjonalnych. To mogą być po prostu emocje, które się odzywają w nas, które nas wewnętrznie konfliktują, które wywołują konflikty wtórne. Tak czy inaczej, zobaczcie, na różnych poziomach my mamy bodźce, które do nas trafiają. Do nas, czyli gdzie? Do naszej podświadomości i do naszej świadomości. I teraz co nazwiemy konfliktem? Konfliktem nazwiemy to, co jest nieuświadomione. Bo moment, kiedy uświadamiamy sobie, że był konflikt, to jest jednocześnie moment, kiedy ten konflikt możemy rozwiązywać. To jest jednocześnie moment, kiedy ten konflikt tak jakby automatycznie się sam rozwiązuje. Tak jakby zaocznie, poza nami, poza naszą świadomością, ale oczywiście możemy do tego dołożyć świadome działanie, możemy do tego dołożyć jakieś intelektualne rozwiązania konfliktu, do tego mogą pójść decyzje. Zatem możemy po prostu dokonywać różnych wyborów i wpływać na nasze życie jako kreatorzy naszego życia z pozycji mocy i z pozycji osoby świadomej. No więc opowiadam dalej. Mam nadzieję, że się łapiecie. Jeśli się ktoś zgubił w międzyczasie, to sobie odsłucha to później jeszcze drugi raz, bo będziemy to wszystko archiwizować i postaram się nagrać tego live'a, tak żeby był dla Was zapisany. A my staramy się zrozumieć, co jest dalej. A więc już wiemy, że pada bodziec i on będzie nas konfliktował. I teraz co to znaczy, że ten bodziec nas konfliktuje? Czyli bo to jest ten moment, gdzie powstaje konflikt. Czyli co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że ten bodziec był zbyt silny jak na to pole naszej gotowości na przyjęcie takiego bodźca. I teraz o jakim polu my możemy mówić? O fizycznym, emocjonalnym, psychicznym, duchowym, energetycznym. Na różnych płaszczyznach możemy to oglądać, ale tak czy inaczej wiemy, że mamy jakąś odporność na stres, odporność na te bodźce, które płyną ze środowiska. I my tak naprawdę takiej odpowiedzi na pewne stresy w naszym życiu dokonujemy non-stop, w każdej sekundzie. Czyli siedzisz teraz tutaj razem ze mną, ja siedzę razem z Tobą, siedzimy na krześle, ciało A działa na ciało B, tak jak ciało B oddziałuje na ciało A. Za chwilę będziemy czuli, że to krzesło na nas napiera, zrobi nam się niewygodnie, będziemy chcieli się poprawić. Dla organizmu to jest stres. Ale teraz pytanie, czy my przyjmujemy to świadomie jako stres? No nie. Dlatego, że my do pewnego stopnia jesteśmy w stanie kompensować te stresy, które przydarzają nam się w naszym życiu. No bo środowisko oddziałuje na nas, tworząc pewne ciśnienie i mamy ciśnienie atmosferyczne. Środowisko oddziałuje na nas poprzez promieniowanie, czy słoneczne, czy elektromagnetyczne i tak dalej. Mamy zanieczyszczenia powietrza. Z pewnych rzeczy zdajemy sobie sprawę, z pewnych nie. One na nas cały czas oddziałują, ale my mamy takie mechanizmy obronne w naszym organizmie, które sprawiają, że my jesteśmy w stanie odpowiadać na to non-stop, w każdej sekundzie naszego życia i jesteśmy w stanie rekompensować sobie, powiedzmy, pewne straty czy pewne zjawiska. Robi to za nas układ odpornościowy, cała biochemia w naszym organizmie, metabolizm. Oczywiście to wszystko za sprawą układu nerwowego, który tym steruje i hormonów, które krążą w naszym krwiobiegu. Bo znowu o komunikacji mowa. Wszystkie części naszego ciała muszą być ze sobą skomunikowane, sprzężone i działać w dobrej harmonii. Więc dopóki te bodźce, które padają, nie sprawiają, że następuje jakakolwiek dysfunkcja, tylko to wszystko działa w harmonii i organizm może zachować homeostazę, to my mówimy, że żyjemy w tak zwanej normotonii. Normalna sprawa, że będzie stres, ale my potrafimy go wyciszyć.
normalna sprawa, że nawet jak jest czasem wyższy poziom stresu, trudniejszy dzień, trudniejsza pogoda, trudniejsza wiadomość, która do nas dociera, my jesteśmy w stanie sobie to zrekompensować. I jeszcze w osobistych widełkach nazywamy to normotonią. Ale zdarza się czasem tak, że ten bodziec, który pada na to nasze pole, jakbyśmy byli wyspani, jakkolwiek byśmy byli wysuplementowani, jakkolwiek byśmy byli wymedytowani, słuchajcie, po prostu, no już jesteśmy po prostu cali zrobieni tak, jak się tylko da i bardzo, bardzo zadbaliśmy o siebie, to czasem zdarza się tak, że przychodzi bodziec, który nas zmiecie z pokładu, który po prostu nas zaskakuje, gdzie nie byliśmy gotowi i dopiero będzie potrzebna reakcja ze strony naszego ciała, reakcja ze strony naszego układu nerwowego, reakcja ze strony naszego mózgu automatycznego do tego, żeby ten bodziec skompensować. I ten moment, zanim to nastąpi, to jest tak zwany moment fazy aktywnej konfliktu. Ten konflikt już nastąpił, bo sam bodziec po prostu podniósł ten pik stresu do góry ponad poziom normotonii. To jest coś, co zadziało się automatycznie i my nie mieliśmy na to wpływu, dlatego że nie zdążyliśmy swoją świadomością opanować tego odruchu. My oczywiście możemy mieć wpływ na to, żeby później tą swoją reakcję zmienić, czyli na przykład coś, co przyjmiemy na początku jako szok, możemy w sobie transformować i się z czymś pogodzić. Powiedzmy, niech to będzie wiadomość o czyjejś śmierci. Z reguły taka wiadomość jest szokująca, zwłaszcza jeśli śmierć jest nagła, zwłaszcza jeśli niespodziewana, zwłaszcza jeśli u młodej osoby albo u zdrowej, która wcześniej nie chorowała, no to rozumiecie, po prostu jest to zjawisko, na które nigdy nie jesteśmy przygotowani. Ale osoby pogodzone ze śmiercią, osoby świadome, osoby duchowo rozwinięte potrafią szybko to w sobie transformować, gdzieś w jakiś sposób zrozumieć i zaakceptować zjawisko, które przyszło i z tą reakcją sobie poradzić. Nie zmienia to faktu, że konflikt nastąpił. Nie zmienia to faktu, że faza aktywna była i będzie konieczność fazy naprawczej. Nie zmienia to faktu, że nastąpił szok. I tu trzeba właśnie w ten sposób patrzeć. Konflikt jest wtedy, kiedy nawet trwa ułamek sekundy, ale jeśli nas zaktywizuje, czyli jeśli z tego mózgu automatycznego sygnał pójdzie do mózgu naszego fizycznego, czyli do systemu nerwowego, a system nerwowy rozdystrybuuje to po tkankach do jakiejś odpowiedniej tkanki, która odpowiada za konkretny konflikt, to ciało będzie nam to później pokazywać w formie fazy naprawczej. Czasem to są naprawdę jakieś mikrozjawiska, czasem to nie są duże rzeczy, czasem to jest taki kryzys epileptoidalny, że wystarczy, że ktoś się tak wzdrygnie i po prostu już wiemy, że rozwiązał sobie konflikt na poziomie mózgu i to wystarczyło, ale oczywiście czasem trwa to dłużej, czasem jest to tak, że faza aktywna potrafi trwać wiele dni, tygodni, miesięcy czy nawet lat i faza naprawcza mówi się, że jest proporcjonalnie długa w stosunku do fazy aktywnej, będzie wtedy trwała podobnie długo. To nie znaczy, że jak ktoś był w fazie aktywnej przez wiele lat, to teraz z pomocą swojej świadomości nie przyspieszy tej fazy naprawczej. Można to przyspieszyć jak najbardziej, ale słuchajcie, rozmawiałam kiedyś z pewnym matematykiem i może Was to zainteresuje. Człowiek, który bardzo mocno, matematyka to jest mistrzem, to w ogóle tutaj bez dwóch zdań, ale już też bardzo mocno wszedł w biologię totalną i zaczął łączyć tę wiedzę ze sobą, te wszystkie informacje i powiedział, że jest jakieś badanie, do którego się dokopał, które mówi o tym, że tak naprawdę pole powierzchni pod krzywą fazy aktywnej będzie równało się polu powierzchni fazy naprawczej. Jeśli byśmy chcieli sobie rozrysować krzywę fazy aktywnej, kojarzycie, jak to wygląda, i później fazy naprawczej, to my wiemy po prostu, że to są funkcje. I odsyłam Was tutaj do wiedzy na temat funkcji z matematyki, ale już nawet bez jakiejś takiej zaawansowanej wiedzy, bo ja nie sądzę, żeby ktokolwiek teraz liczył pole pod krzywą, to tylko wystarczy sobie na czuje wyobrazić. Jeżeli ta górka zajmowała jakąś powierzchnię, to teraz wyobraź sobie ten dołek w fazie naprawczej, który idzie pod osią do momentu, kiedy wchodzimy z powrotem w normotonię, czyli do momentu wyrównania konfliktu. Kiedy wychodzimy z tego konfliktu całkowicie, te pola muszą być równej wielkości. I teraz w momencie, kiedy czasem mamy bardzo ostry kryzys i bardzo ostrą fazę aktywną, czyli jest taki bardzo wysoki pik, ale za to krótko trwa, to inaczej liczymy to pole pod krzywą i inaczej będzie przebiegała wtedy faza naprawcza. Ale zobaczcie, ona może być rozciągnięta w czasie,
Ona nie musi iść tak samo ostro i najczęściej nie idzie, bo bez przesady, tak żeby właśnie relaksować się w nagłym tempie, to byłby kolejny stres dla organizmu, więc to jest po prostu niemożliwe. To będzie rozciągnięte w czasie, to pole pod krzywą będzie w takim małym dołku, ale suma pola tych powierzchni będzie identyczna jak tego piku w fazie aktywnej. Mam nadzieję, że Wam to dobrze wyjaśniam, że Wam to dobrze obrazuję, że podążacie za tym, że to Wam w głowie porządkuje te informacje, które Wy zbieraliście do tej pory i że zrozumienie konfliktu jest dla Was teraz prostsze. Też warto wiedzieć, że czasem do tego piku, który przekracza naszą normotonię i taki poziom odporności, powiedzmy psychicznej czy fizycznej człowieka, do takiego momentu dochodzi się stopniowo. I to jest drugi sposób, w jaki my jesteśmy w stanie wejść w tak zwaną fazę aktywną. Jak to się mówi, kropla drąży skałę. Czyli sam jeden pojedynczy konflikt, który przeżywamy, jest na tyle mały, że jest niezauważalny, bo mieści się właśnie w tym piku stresu, który przeżywamy na co dzień, w tej naszej właśnie tak zwanej normotonii. I jesteśmy w stanie to po prostu odreagowywać. Powiedzmy, jakaś upierdliwa koleżanka w pracy, która dokucza, dobra, okej, raz się coś takiego wydarzyło, jesteśmy w stanie to sobie gdzieś w sobie transformować, zresetować, wybaczamy tej koleżance, puszczamy to, uznając, że to był słaby dzień i już zapominamy, następnego dnia idziemy do pracy, nie ma tematu. Jeśli naprawdę nie ma tematu, to nie ma tematu, bo to nie był konflikt. To było wszystko to, co jeszcze nas nie skonfliktowało w taki sposób, żebyśmy weszli w fazę aktywną czy fazę naprawczą później tego konfliktu. Ale wyobraźcie sobie tą drugą sytuację, gdzie mówimy, że ta upierdliwa koleżanka ma jakąś manię. Ona ma po prostu jakąś ogromną potrzebę dokuczania i nie ustępuje. I jeszcze następnego dnia jedzie z tematem, a następnego dnia znowu. I tak się dzieje latami. Albo miesiącami, w każdym razie na tyle długo, że gdzieś w którymś momencie nasza zdolność do wybaczania tej koleżance, nasza zdolność do resetowania tego tematu się kończy. I teraz odsyłam do webinaru Zdrowe Granice. Już ci, co obejrzeli ten webinar, to wiedzą, że to po prostu będzie ta umiejętność, która jest nam potrzebna. Postaw granicę tak, żeby zakończyć ten konflikt. Jeżeli nie umiesz tego zrobić, no to po prostu ten konflikt trwa. On po prostu narasta poprzez sumę powtórzeń, bo ta dziewczyna, która cały czas dolewa konkretną, kolejną kropelkę do tej czary, w którymś momencie sprawi, że to się wszystko przeleje właśnie, wprawi nas w ten konflikt aktywny, jeśli nie potrafimy temu zaradzić, jeśli nie mamy narzędzi do tego, żeby powiedzieć stop, nie możesz tak jechać. I teraz to jest właśnie przykład na ten drugi sposób wchodzenia w fazę aktywną. Ileś takich samych lub bardzo podobnych bodźców, które cały czas uderzają w to samo miejsce, uderzają nas w czuły punkt, w jakieś takie najsłabsze ogniwo tego łańcucha, na jakimś etapie, jak to się mówi, ten ostatni przysłowiowy gwóźdź do trumny, czy właśnie kropla, która przeleje tą czarę goryczy. To jest właśnie ten moment, gdzie wchodzimy w fazę aktywną, mózg wtedy mówi, przepaliły się styki, przepaliły się bezpieczniki, nie mogę już dłużej cały czas pracować na tym samym temacie, daj mi wreszcie jakiś inny konflikt, coś innego do rozwiązywania, a tutaj ja Ci po prostu pokażę, z czym sobie nie radzisz, z czym się mierzysz i zrób to świadomie. Po prostu po to Ci pokażę teraz chorobę w tkankach, żebyś się tym zajął w sposób świadomy, żebyś po prostu mógł odbezpieczyć ten konflikt. I te dwa sposoby dochodzenia do konfliktu, czyli właśnie do tego, żeby mózg automatyczny uznał, że konflikt już naprawdę powstał, czyli albo gwałtowny bodziec, który uderza nagle, jak piorun w szczypiorek, albo właśnie te kropelki, które takie właśnie drążą tą skałę, te dwa sposoby, wszystko jedno, którym z nich dochodzimy, sprawiają, że my wchodzimy w konflikt, w fazę aktywną i to jest właśnie konflikt. I teraz, kiedy my powiemy, że to jest konflikt, tak naprawdę z poziomu biologii totalnej, czyli po czym odróżnić, czy to, co się gdzieś działo, jest w normotonii, czy nie. I są te trzy warunki, które mówi się, że tutaj powinny być spełnione. Przynajmniej kilka z nich. Nie muszą być wszystkie, no ale powiedzmy, że co najmniej dwa. Pierwszy warunek jest taki, że właśnie bodźce, które padają na nasz grunt, są naprawdę silne, są przekraczające ten próg codziennego stresu, który jesteśmy w stanie kompensować na co dzień. Drugi warunek jest taki, że ten konflikt musi się wydarzyć nagle, w sposób nieprzewidziany. I to jest właśnie ta teoria numer 1, a ja dodałam Wam przed chwilą jeszcze tą teorię numer 2. Jeśli to nie jest nagle, ale jeśli w sposób powtarzalny, długoterminowo, w sposób trwały i podobne bodźce będzie cały czas padać na ten sam grunt, to tak samo jak te bodźce nieprzewidziane będzie mógł wywołać konflikt. To już mam nadzieję, że łapiecie.
Ale do tego dochodzi jeszcze trzecia rzecz, która jest bardzo ważna i kluczowa, a mianowicie to, że konflikt jest odczuty w samotności, w izolacji, w poczuciu osamotnienia. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że jeżeli nie mamy takiego poczucia tej samotności czy izolacji, tylko jakby ciężar cierpienia rozkłada się na grono, na ileś osób, to wtedy ten konflikt łagodnieje. To my mamy takie poczucie, że nie przeżywamy go sami w taki kompleksowy sposób, tylko mamy możliwość rozłożenia sił jakby na kilka osób. Mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. Ale jeżeli ktoś w swoim życiu spotyka się z trudną sytuacją bez tego poczucia wsparcia, bez tego poczucia, że może się na kimś oprzeć, że może ten swój ciężar, że to cierpienie może rozłożyć na ileś osób, że wszyscy się wesprzemy w danej sytuacji, tylko to wszystko bierze na siebie i do siebie, to go jeszcze konfliktuje mocniej, czyli jakby ten ciężar gatunkowy konfliktu na osi będzie szedł dużo, dużo wyżej, wbijał nas w mocniejszą fazę aktywną. Wtedy to pole powierzchni nad krzywą tej fazy aktywnej będzie dużo większe. No i rozumiecie, jeżeli ten ciężar gatunkowy będzie dużo wyższy, jeżeli to pole powierzchni nad krzywą będzie dużo większe, to będzie to później wymagało większej relaksacji, dłuższego czasu relaksacji, no bo to pole pod krzywą musi się wyrównać. Czyli faza naprawcza będzie wtedy proporcjonalnie długo trwała do tego rozwiązania konfliktu aktywnego. I teraz ten ostatni warunek, ta samotność, ta izolacja, to jest bardzo, bardzo kluczowa sprawa dla zrozumienia tego całego procesu, jak wchodzimy w chorobę i dla zrozumienia, jak z tej choroby możemy wyjść. My możemy z niej wyjść w momencie, kiedy wyjdziemy z tego poczucia izolacji, kiedy wyjdziemy z tego poczucia samotności. Dlatego bardzo, bardzo ważne jest, żeby w momencie, kiedy ktoś zaczyna pracę nad sobą, jakąś pracę terapeutyczną, jakąś taką pracę w głębi serca, żeby miał poczucie oparcia w kimś, kto go w tym prowadzi, albo kto mu w tym towarzyszy. Bo czasem nie potrzebujemy przewodnika w postaci terapeuty, psychologa, lekarza, czy jakiegoś duchowego przewodnika. To czasem nie musi być ktoś, kto nam będzie pokazywał strategię wychodzenia z choroby, a czasem musi. Ale wystarczy czasem, że będzie to osoba, która po prostu będzie współtowarzysząca w tym naszym procesie, czyli kiedy ja wiem, że ja przechodzę przez okres żałoby, to wiem, że nikt za mnie tego nie zrobi, ale kiedy mogę o tym z kimś porozmawiać, kiedy mogę się wyżalić, kiedy mogę się podzielić jakąś codziennie nową refleksją, która mi się nasuwa, mimo że temat jest cały czas stary i ten sam, i ktoś z cierpliwością tego wysłucha, z miłością da to zrozumienie, tą miłość, której ja właśnie w tym momencie potrzebuję, to ja wtedy właśnie z takiego swojego konfliktu wyjdę dużo szybciej, niż wtedy, kiedy wychodząc z tego konfliktu nadal w nim jestem sama. Bo jeżeli samotność wbija w konflikt, to samotność też może uniemożliwić wyjście z tego konfliktu. I tu powiedziałam naprawdę ważne, naprawdę mądre zdanie. Myślę, że to łapiecie, że to rozumiecie. I tu jest odpowiedź w tym zawarta, dlaczego osoby, które trafiają na złych terapeutów, na złych lekarzy, złych indywidualnie, złych dla siebie, nie mogą wyzdrowieć. Dlatego, że my musimy mieć zaufanie do kogoś, kto nam towarzyszy w takim procesie zdrowienia. My musimy mieć pełne zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. No takie poczucie, że ten ktoś nas prowadzi, albo właśnie, że można się na nim oprzeć. Rozumiecie, jak pomidor rośnie w ogródku, to potrzebuje mocnej tyczki. Tyczka nie może być słabsza niż pomidor, bo inaczej pomidor by tej tyczki nie potrzebował. My potrzebujemy kogoś, kto się nie boi naszego płaczu, kto się nie boi naszej złości, kto się nie boi naszego złego humoru czy złego dnia. My potrzebujemy kogoś, kto będzie miał dystans do tego, co się z nami dzieje i z miłością, w mądrości przyjmie wszystkie nasze uczucia, zaakceptuje to, co się z nami dzieje i cały nasz stan, jednocześnie nie wchodząc w to za mocno, ale będąc w takim poczuciu bliskości, tak żebyśmy my mogli z tego skorzystać. Jeżeli tego nie ma, to może być konfliktujące podwójnie, czyli nie dość, że mam problem i że chcę z niego wyjść i nie umiem z niego wyjść, albo niecierpliwię się, że to trwa tak długo i nie mogę wyjść z niego szybciej niż bym chciał czy chciała, a jeszcze do tego nie ma jakiejś osoby, która by w tym wspierała, bądź są osoby, które nie akceptują mojego stanu albo które nie rozumieją tego, co się ze mną dzieje, to będzie dawało konflikty wtórne i wbijało w kolejny konflikt aktywny, który później będzie musiał się kończyć kolejną fazą naprawczą.
to już lepiej wtedy z takiego towarzystwa zrezygnować i szukać sobie innego. Myślę, że to jest dla Was bardzo kluczowe. I teraz słuchajcie, jest takie pytanie, ja sobie tutaj otwieram na komputerze taki notatnik, który dzisiaj stworzyłam, bo przyszły pytania. Pytanie jest takie: Magda, czy konflikt zawsze musi być nagły, przykry i w poczuciu izolacji? Czy można być świadomie na coś gotowym, a podświadomie nie? I to podświadomość generuje konflikt, na przykład rozpoczęcie pracy, na którą podświadomie nie jest się gotowym, a reaguje się chorobą. Więc widzicie, to jest dobre pytanie. Tak, może tak właśnie być, że świadomie jesteśmy gotowi na pracę własną, ale w podświadomości rządzą różne programy, w których funkcjonujemy, bo zostały wgrane albo w naszym życiu osobistym, albo jeszcze w okresie życia prenatalnego, albo jeszcze przed naszymi narodzinami od naszych przodków. Wszystko jedno, o którym programie teraz będziemy rozmawiać, jeżeli on na nas oddziałuje, to oddziałuje w sposób podświadomy. Jeżeli by oddziaływał w sposób świadomy, to znaczy, że my mamy możliwość już zarządzania tym programem i mamy możliwość zdekodowania go. Więc on w zasadzie tak naprawdę w świetle osoby świadomej nie powinien już na nas działać, bo moment, kiedy zdajesz sobie z czegoś sprawę, to jest jednocześnie moment, kiedy dostajesz się do tej porcji emocji, która się uwalnia, jako ta, która trzymała w sobie i na swojej biochemii te konflikty programujące i wywołujące i jesteś w stanie z tego konfliktu wyjść. Więc tak naprawdę, jeśli coś na Ciebie jeszcze dzisiaj oddziałuje, to powiemy, że to jest z podświadomości. To oczywiście będzie obowiązywało jako reguła przy osobach, które nad sobą pracują świadomie, czyli nie pozwalają sobie na to, żeby konflikty, które już wcześniej były uświadomione, nadal zostały konfliktami. Bo jeżeli są osoby, które zdają sobie sprawę z tego, że mają jakiś konflikt, ale nic z tym nie robią, no to tak, będzie w tym momencie na taką osobę oddziaływać nie tylko to, co z podświadomości, ale jeszcze i w świadomości. Ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że nie umie rozmawiać z ludźmi, zdaje sobie sprawę z tego, że nie umie stawiać granic, zdaje sobie sprawę z tego, że jest bierno-agresywny, ale co z tego, dalej to robi. No to jak dalej to robisz, to dalej jesteś w konflikcie, bo świat Ci na to odpowie. Albo Ci wejdzie na głowę, albo się od Ciebie odsunie. Tak czy inaczej, po prostu ludzie Ci szybko pokażą, że coś jest z Tobą nie tak i że masz jeszcze po prostu pewne rzeczy do zrównoważenia. Ja bym powiedziała po prostu do zrównoważenia. I teraz tutaj ta druga część pytania. Na przykład rozpoczęcie pracy, na którą podświadomie się nie jest gotowym i reaguje się chorobą. I tutaj, słuchajcie, trochę pułapka w tym pytaniu, bo zobaczcie, często jest tak, że w momencie, kiedy zaczynamy rozwiązywać konflikty, to owszem, robimy to skutecznie, ale jakby w konsekwencji pojawia się faza naprawcza, co jak rozumiesz mechanizm chorobotwórczy i wszystko to, o czym teraz było rozmawiane przez kilka ostatnich minut, to każda choroba przebiega według tego modelu dwufazowości, modelu, który opisał dr Hammer, twórca germańskiej nowej medycyny, przypomnę, możecie go to znaleźć w każdej jego książce. I my nie mamy tutaj wpływu na to, żeby ten mechanizm gdzieś jakoś odwrócić czy zmienić, bo on jest uniwersalny. On obowiązuje w całej naturze. Obowiązuje tak samo w świecie zwierząt, jak i ludzi. Więc w momencie, w którym my wiemy, że są choroby takie, które pojawią się dopiero w fazie naprawczej, to my rozumiemy, że rozpoczynając pracę nad sobą zaczynamy się uzdrawiać. To nie jest tak, że choroba się pojawiła jako coś złego w tym momencie, tylko właśnie ona pokazuje nam, że złe to było wcześniej. A teraz właśnie wychodzimy z tego złego, o ile w ogóle możemy tutaj funkcjonować w takiej nomenklaturze, ale rozumiecie, co chcę przekazać. I skupiamy się teraz na treści. Idziemy dalej. Więc jeżeli pojawia się choroba jako faza naprawcza i tutaj potrzebna nam jest wiedza, które choroby są przejawem fazy naprawczej, te, które widać, te objawy, które my widzimy, kiedy jest faza naprawcza, a kiedy jest faza aktywna, to ta wiedza nam bardzo pomoże. Bo znowu, jeżeli byśmy porozmawiali teraz o tym, że ktoś rozpoczyna pracę własną, czyli właśnie stara się dotrzeć do swojej podświadomości i coś z niej uwalniać, powiedzmy językiem biologii totalnej, będzie uwalniał jakieś programy i pojawi się choroba, która jest charakterystyczna dla fazy aktywnej, no to znaczy, że ta praca go konfliktuje. To trzeba to rozróżnić. Więc nie da się na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, bo w zależności od tego, jaka jest reakcja człowieka, albo ktoś sobie te konflikty właśnie rozwiązuje, albo tworzy nowe. Tak czy inaczej, mówi to o naszej gotowości na pracę ze sobą
może nam pokazywać, że jedno już mamy zrobione, a drugie dopiero jest do zrobienia, bo okazuje się, że na przykład nasza dojrzałość emocjonalna nie pozwala nam na przerobienie pewnych programów w takim tempie, jakbyśmy chcieli, czy w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Czasem się zdarza, że ktoś się konfliktuje ze swoim terapeutą, bo jeszcze gdzieś nie jest gotowy na to, żeby usłyszeć, co do niego mówione. Czasem się okazuje, że ktoś konfliktuje się z rodziną i nie jest w stanie funkcjonować i w terapii, i w życiu rodzinnym jednocześnie, bo to jest nie do pogodzenia, czy na przykład w pracy, gdzieś w jakimś zespole wieloosobowym i tak dalej, i tak dalej. Więc do prześledzenia jest to wszystko, a ciało wtedy Ci powie, czy konflikt, który przeżywasz po podjęciu swojej pracy własnej jest w fazie naprawczej, czy dopiero w fazie aktywnej. No i niech Cię teraz intuicja poprowadzi, co w takim razie z tym zrobić. Jakby ktoś mnie zapytał, no dobrze Magda, a jak jest kilka konfliktów, to w takim razie którym się zająć? To bym powiedziała tym, który jest na wierzchu. Zawsze trzeba się zająć tym, co wyłazi na wierzchu, co jest najpilniejsze. Czyli powiedzmy, że od dawna chcesz zająć się swoją relacją z matką albo z ojcem. To jest taki temat, który Ci już gdzieś tam zaprząta myśli i wiesz, że pewne rzeczy są tam nieuzgodnione, ale właśnie gdzieś tutaj na wierzchu wyszło, że często wybuchasz złością i nie potrafisz sobie poradzić ze złością. No i jak masz zacząć pracę ze sobą samym, to od czego zaczniesz? Możesz zepchnąć ten temat złości, który jest na wierzchu, gdzieś pod spód i stwierdzić, że okej, ja teraz będę tutaj rozkminiać i rozważać, co się działo z moją matką czy z ojcem 40 czy 60 lat temu. Super fajnie, tylko że pierwsza rzecz, do której dotrzesz, która dotknie złości, sprawi, że wywali Ci już nie tylko starą złością, ale jeszcze tym wszystkim, co masz tu na wierzchu i to będzie po prostu niewspółmierne do tego, czym się chciałeś zająć. I nie dość, że odwróci uwagę od tego, co się miało wydawać najważniejsze, czyli ta praca z mamą czy z tatą, to jeszcze skonfliktuje wtórnie, dlatego że okaże się, że nie, no ja nie potrafię pracować, nie, no to się nie da, nie, no tego jest za dużo. Dlatego jeszcze raz, tą metodą małych kroków zdejmujemy pierwsze warstwy i pracujemy z tym, co jest na wierzchu. Trudno. Ta praca z mamą czy z tatą będzie musiała poczekać. Jak czekała ileś miesięcy czy lat, to poczekaj jeszcze tydzień, ale teraz uwiń się z tym, co na wierzchu. Jeżeli to jest depresja i jeżeli to Cię wyjmuje z działania, zajmij się depresją. Jeżeli to jest smutek, zajmij się smutkiem i tak dalej, bo jeżeli nie, jeżeli będziemy udawać, że nie ma tego, co na wierzchu, a zajmować się czymś spod spodu, to wiecie, po prostu jak w kopalni, no nie da się po prostu zająć wszystkim naraz. Myślę, że dla Was to logiczne. I tutaj w taki dość obrazowy i pełny sposób odpowiedziałam na to pierwsze pytanie, ale jest jeszcze następne. Te konflikty programujące to nasze przekonania w dorosłym życiu i sytuacje, które nam je pokazują. Czy według Ciebie w świetle totalnej biologii jest to tym samym? Czyli przekonanie powstałe na skutek traumy, które niesiemy od wczesnego dzieciństwa 0 do 6 lat i pewnie wcześniej. Po kolei, bo pytanie jest złożone, rozbierzemy sobie to na części pierwsze. Chcę powiedzieć, że w świetle biologii totalnej konflikty programujące i przekonania, jakie nosimy, to nie jest to samo. To są w ogóle kompletnie różne rzeczy i już mówię, programy, które nas programują, które nas kodują, są wielowarstwowe i dotykają różnych naszych poziomów, aż po fizyczny ostatecznie. Czyli to mogą być programy, które wpływają na nasze zachowania, na to, czy ktoś jest singlem, czy nie, na to, czy ktoś bankrutuje, czy ma pieniądze, na to, jak buduje relacje międzyludzkie i tak dalej, czyli różne właśnie takie historie, które są już wyniesione poza ciało, czyli to jest ten poziom behawioralny. Te programy, które nas dotykają, mogą dotyczyć naszego ciała, naszych tkanek fizycznych, mogą dotyczyć naszej psychiki, wszystkiego, co związane z naszym poziomem mentalnym, łącznie z chorobami psychicznymi. Mogą dotykać i na pewno dotykają poziomu emocjonalnego, mogą dotykać poziomu duchowego. Poziom seksualny też tutaj wchodzi w grę, on jest najmniej rozpatrywalny, najmniej widzialny, ale oczywiście jak najbardziej też. Czyli zobaczcie, jak wielowarstwowo jesteśmy złożeni i programy po prostu oddziałują najczęściej na kilka z tych poziomów jednocześnie. Każdy z nich. A przekonania to jest coś, co funkcjonuje tylko na poziomie mentalnym. Przekonanie to jest coś, co jest w poziomie intelektu. I oczywiście ważna warstwa. I oczywiście jeżeli jest fałszywe i jeżeli zasila naszą podświadomość i tych przekonań w podświadomości też mamy tysiące i bardzo często jest ich bardzo dużo,
które są nieprawidłowe dla nas, bo jeszcze pół biedy, jak to są przekonania, które są prawidłowe, które nam służą, które są dobre dla nas, korzystne, ale jeżeli to są przekonania niekorzystne, a nami dyktują, to oczywiście jest to dla nas bardzo trudne do opanowania i oczywiście, że jest to materiał do pracy i są metody, są techniki do pracy z przekonaniami i choćby tworzenie afirmacji i przebudowywanie swoich przekonań jest jedną z nich i bardzo, bardzo skuteczną, ale nie możemy powiedzieć, że to jest to samo co programy. Absolutnie nie. I teraz, czy przekonania powstały na skutek traumy, które niesiemy od wczesnego dzieciństwa 0-6 lat, albo nawet i wcześniej? Ten przedział czasowy od 0 do 6 lat jest wzięty z psychologii, prawdopodobnie, nie wiem skąd tutaj osoba, która zadaje pytanie, to wzięła. Też ja, jeżeli już w ogóle, no to czytałam o takim przedziale od 0 do 7, więc też nie wiem skąd jest to 0,6, ale jakby właśnie nawet nie przywiązując do tego zbytniej uwagi, to chcę powiedzieć, że my w biologii totalnej nie mamy pojęcia traumy. I to jest bardzo ciekawe, to jest coś, co ja odkryłam w zasadzie po latach studiowania biologii totalnej, że u nas mówi się o konflikcie, mówi się o tym tak zwanym DHS-ie. Ja jeszcze tutaj tej formy nie użyłam, ale kto zna pracę doktora Hammera, kto zna ten jego schemat chorobotwórczości, to wie właśnie, że ten bodziec, który pada ze środowiska i my już wiemy, że wszystko jedno, zewnętrzne, wewnętrzne, wszystko jedno, bodziec konfliktujący to jest tak zwany DHS. Więc teraz w momencie, kiedy jest DHS, to my mówimy o tym, że jest konflikt, który wprowadza nas w fazę aktywną. I teraz inne nauki będą rozróżniać te konflikty, dlatego że będą bardziej przyglądać się temu, jaki jest mechanizm wchodzenia tego bodźca w tkanki, niż biologia totalna. Nie wiem, czy bardziej, czy po prostu inaczej, bo trudno mi to wartościować. W każdym razie te bodźce my możemy podzielić. Jakbym chciała wejść w tą drugą kategorię, czyli to, czego nie ma biologia totalna, to powiem właśnie, że to może być trauma, to może być szok, to może być dysfunkcja meridianowa, to mogą być wady genetyczne, które się odpalają, to mogą być powtarzające się wady, które płyną z rodu, to mogą być jakieś programy pasożytnicze i tutaj możemy mówić nie tylko o pasożytach w formie fizycznej, ale możemy mówić o pasożytach energetycznych. No i na końcu różne programy, które odpalają wcześniejszą karmę, jakieś przeniesione wątki z wcieleń i inkarnacji poprzednich itd., itd. No to tutaj już wiecie, że w biologii totalnej my się w tym nie odnajdziemy, ale wiadomo, że to się gdzieś na jakimś poziomie wszystko połączy. I teraz widzicie, to jest trochę tak, że biologia totalna tak jakby to wszystko wkłada do jednego wortka i mówi konflikt to konflikt. Po prostu faza aktywna, faza naprawcza. Weszło do mózgu automatycznego, mózg skierował sygnał do mózgu, do systemu nerwowego, system nerwowy dystrybuuje to po organizmie, przeprowadza nas przez ten konflikt, przez rozwiązanie tego konfliktu do fazy naprawczej, wychodzimy z choroby i mamy po prostu pozamiatane, nie? Wszystko już jest super. Natomiast inne metody, na przykład metoda Lowena, w ogóle jakbym zaczęła wymieniać bardzo dużo, no i kinezjologia, będą się zastanawiały, czy tu powstał mechanizm traumy, czy mechanizm szoku, czy dysfunkcji meridianowej, bo z każdym tym mechanizmem, jeśli by chcieć pracować przez ciało, bo najczęściej są to techniki pracy z ciałem, to trzeba podejść do człowieka inaczej. Inaczej się pracuje z tą pamięcią komórkową, inaczej pracuje się wtedy z tą fizycznością, inaczej się to uwalnia. I na tym polega tutaj ta różnica w nazewnictwie, w tym takim rozbieraniu różnych rzeczy na czynniki pierwsze, bo oczywiście każdy, kto będzie swoją metodą pracował, będzie potrzebował rozpoznawać te szczegóły, żeby być skutecznym w pomocy innym ludziom. My w biologii totalnej nie mamy pojęcia traumy, nie mamy pojęcia szoku i nie mamy pracy na przekonaniach. Więc nawet jeśli powstało wadliwe przekonanie, to znowu my się tym po prostu nie zajmiemy. Mam nadzieję, że ja tutaj odpowiedziałam na to pytanie wyczerpująco. A jeżeli chodzi o to, co dzieje się w naszym życiu, jeśli chodzi o te konflikty programujące, i tutaj odniosę się jeszcze do tego wczesnego dzieciństwa, to pamiętajmy, że tak naprawdę to, co wpływa na nas, to nie tylko to, co się wydarzyło od 0 do 6 czy od 0 do 7, tylko po pierwsze od 0 do nieskończonej ilości lat. Tyle, ile żyjesz. Cały czas twój mózg może cię konfliktować i cały czas może cię wprowadzać jeszcze w jakieś programy. To jest praca nieskończona i oczywiście im bardziej jesteśmy świadomi, tym bardziej tym zarządzamy i tym bardziej możemy w jakieś programy nie wejść. Jednak tendencja jest z przyrody uniwersalna i my mamy się strzec, my mamy tego pilnować.
A im bardziej będziemy cofać się w naszą przeszłość, im bardziej będziemy przyglądać się naszej zdolności do niewchodzenia w pewne programy, tym zobaczymy, że ona jest mniejsza i to jest naturalne, ponieważ my jako małe dzieci nie mamy żadnej strategii na to, żeby się bronić przed tym, co dzieje się ze strony środowiska zewnętrznego i to nas bardzo często konfliktuje. Więc jakby tutaj rozumiemy tą oś, powiedzmy od zera do dzisiaj, ale należy się przyjrzeć jeszcze temu, co to znaczy zero. I tutaj znowu nie mogę zgodzić się, że tak naprawdę start naszego programowania, czy start naszego konfliktowania, powiedzmy, będzie zaczynał się w momencie zero, czyli powiedzmy w momencie narodzin. Bo po pierwsze sam proces narodzin trwa i tutaj mamy ileś etapów i też na każdym z nich może się wydarzyć coś, co nas zaprogramuje. A po drugie wiemy, że ważne jest i wpływa na nas wszystko to, co wydarzyło się też w okresie prenatalnym, czyli przed naszymi narodzinami. Czyli wszystko, co dzieje się od poczęcia przez całą ciążę naszej matki. Wszystko, co dzieje się w naszym osobistym życiu, czyli to, czy my doświadczyliśmy jakiegoś wstrząsu, jakiegoś zatrucia, jakichś silnych emocji, które tutaj działy się w atmosferze rodzinnej, jak i wszystko to, co wydarza się u naszych przodków, czyli rodziców, dziadków, pradziadków i też wpływa na nas, właśnie na pole informacyjne, na emocje, które my później ściągamy i dziedziczymy po naszych przodkach, a jednocześnie to nas później programuje. I to jeszcze nie jest koniec, dlatego że biologia totalna mówi, że w tym okresie projekt cel ważne dla nas jest również jeszcze co? 9 miesięcy sprzed poczęcia. To też jest ten czas, który wpływa na nas i na nasze zaprogramowanie, czyli mamy 18 miesięcy przed narodzinami, czyli 18 miesięcy przed zero. Halo, psycholodzy, poprawcie tam w tych książkach, to nie może być od zera. To jest minus 1,5, jeżeli by chcieć to wyrażać w latach. Tak sobie patrzę właśnie, że było nas dzisiaj chyba z 700 osób na tym naszym live'ie. Wcale nie mało. Mamy już 20:24, więc chyba czas powolutku zakończać. Jestem Wam bardzo wdzięczna za Waszą obecność. Chcę podziękować za wszystkie komentarze, za wszystkie serducha, za wszystko, co dobrego robicie dla siebie nawzajem, kiedy odpowiadacie sobie na pytania pod moimi postami i korzystacie z tej tablicy do własnej komunikacji. Zawsze mnie to bardzo cieszy. Dziękuję za Was, dziękuję, że jesteście, dziękuję za Wasze zdrowienie, za wszystko, co dobrego robicie dla innych. Pozdrawiam i życzę Wam pięknej nocy. Miejcie się wspaniale, kochani. Z miłością i światłem.